Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś mam dla Was przepis na kotlety z piersi kurczaka. Kotlety wychodzą naprawdę pyszne, są delikatne w środku i chrupiące z zewnątrz. Zapraszam do oglądania. Na początku szybciutko wyświetlę Wam listę składników, do której możecie wrócić w każdej chwili, w której będziecie potrzebować. Składniki znajdziecie też w opisie filmu. Na początku bierzemy pierś z kurczaka i osuszamy ją ręcznikiem papierowym. Jeśli pierś jest podwójna, przekrajamy ją na pół, odcinamy polędwiczki, których również użyjemy do kotletów, a następnie oczyszczamy pierś z kurczaka z różnych błonek i tłuszczyku. Sprawdźcie też koniecznie, czy w Waszej piersi z kurczaka nie ma żadnych kości, bo może się zdarzyć i u mnie na przykład taka kość była, tutaj możecie ją zobaczyć. Pierś z kurczaka z filmiku waży prawie kilogram, więc przekrajam ją jeszcze na pół wzdłuż, bo kotlety byłyby ogromne, ale żeby kotlety były cieńsze, nie kroimy ich tak od góry, tylko w poprzek, w ten sposób jak tutaj widzicie na filmiku. Ja przekroiłam raz od góry tylko dlatego, że byłyby strasznie szerokie, gdybym tego nie zrobiła. Przy mniejszych piersiach z kurczaka nie ma potrzeby tego robić, wystarczy je przekroić w poprzek. Piersi z kurczaka są bardzo delikatne, więc nie rozbijamy stroną tłuczka z wypustkami, tylko płaską stroną tłuczka bez wypustek. Jeśli nie macie tłuczka z płaską stroną, możecie użyć na przykład małego rondelka. Ja tak robiłam, kiedy nie miałam takiego tłuczka. Rozbijając mięso z kurczaka tłuczkiem z wypustkami, bardzo łatwo jest po prostu spowodować, że to mięso się zacznie rozpadać na mniejsze kawałki. Zresztą pierś z kurczaka jest na tyle delikatnym mięsem, że nie wymaga mocnego rozbijania, wystarczy dosłownie delikatnie je rozbić, żeby były smaczne. Rozbijamy pierś z kurczaka tak, żeby nie było prześwitów. Powinna mieć mniej więcej taką grubość, jak tutaj widzicie na filmiku. Tak jak tutaj pokazuję. W ten sposób rozbijamy wszystkie kolejne kawałki piersi z kurczaka. Z mojej dużej piersi z kurczaka wyszło aż 10 sztuk kotletów. Z takiej standardowej, mniejszej piersi, którą zazwyczaj można kupić, wychodzi ich około 6. Tak rozbite kawałki piersi z kurczaka będziemy teraz przyprawiać. Potrzebujemy do tego soli i pieprzu. Pierwszy kawałek przyprawiamy solą oraz pieprzem najpierw z jednej strony, później przewracamy i przyprawiamy solą oraz pieprzem z drugiej strony. Wszystkie kolejne kawałki będziemy układać jeden na drugim i będziemy już przyprawiać solą i pieprzem tylko z jednej strony, dlatego że spodnia część kotleta leży już na przyprawionym kotlecie. Tak przyprawione mięso przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy na chwilę na czas przygotowania pozostałych składników. Teraz bierzemy 3 głębokie talerze, do pierwszego z nich wsypujemy mąkę pszenną, do drugiego wbijamy 3 jajka, dodajemy sól, dodajemy też pieprz i dokładnie roztrzepujemy widelcem, tak żeby masa z jajek zrobiła się gładka. A do trzeciego talerza dodajemy bułkę tartą. W ten sposób przygotowaliśmy zestaw, którym będziemy panierować nasze kotlety. Najpierw mięso obtaczamy w mące, następnie w jajku, a następnie w bułce tartej. Teraz rozgrzewamy patelnię na średniej mocy palnika i wlewamy na nią olej. U mnie jest to olej rzepakowy. Gdy olej się rozgrzewa, panierujemy pierwszy kawałek piersi z kurczaka. Tak jak mówiłam, najpierw obtaczamy ją w mące, następnie strzepujemy nadmiar i obtaczamy w roztrzepanym jajku. Również strzepujemy nadmiar, a następnie wrzucamy do bułki tartej i dokładnie obtaczamy całego kotleta. Kotlet zapanierowany w ten sposób będzie chrupiący po usmażeniu. Teraz sprawdzamy, czy olej jest rozgrzany. Ja mam na to taki trik, że biorę trochę bułki tartej i wsypuję na patelnię. Jeśli tak ładnie mi się zaczyna smażyć, to znaczy, że olej jest rozgrzany. Kotlety wrzucamy tylko i wyłącznie na rozgrzany olej, żeby nie były tłuste. Każdego kolejnego kotleta panierujemy w ten sam sposób. Tak jak wcześniej wspominałam, kotlety smażymy na średnim ogniu. Gdy nam się ładnie przyrumienią, przewracamy je na drugą stronę. Jeśli rozbiliście kotleta na taką grubość, jaką Wam pokazywałam, możecie sprawdzić, czy kotlet jest gotowy, nakłuwając go w ten sposób widelcem. Jeśli dobrze spada z widelca, znaczy, że kotlet jest już gotowy do zdjęcia. Kotlety zdejmujemy na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, który wciągnie nadmiar tłuszczu. Łączny czas smażenia kotleta to około 5-6 minut, czyli po około 2,5 do 3 minut na jedną stronę.
Kotlety smażone zbyt długo będą suche i twarde po usmażeniu, a zależy nam, żeby były delikatne w środku i chrupiące z zewnątrz. Ja usmażyłam tylko 6 z 10 kotletów, bo 10 kotletów to jest za dużo dla nas na obiad, a najlepiej smakują na świeżo, dlatego przyprawione, roztłuczone kawałki mięsa, niezapanierowane, zostawiłam w lodówce na kolejny dzień i na spokojnie możecie tak zrobić. I w ten sposób, moi drodzy, przygotowaliśmy pyszne, chrupiące z zewnątrz i delikatne w środku kotlety. Ja takie kotlety lubię podawać z surówką. Tutaj akurat ogórki ze słoika, bo mamy okres zimowy. Do tego tłuczone ziemniaczki z masełkiem, posypane koperkiem. W okresie letnim super pasuje do tego mizeria albo pomidorki ze śmietaną. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, z czym wy lubicie jeść kotlety z piersi kurczaka. W tym filmiku to już na tyle. Mam nadzieję, że przepis się wam spodobał i przydał. Jeśli tak, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Tam znajdziecie więcej smacznych i prostych przepisów pokazanych krok po kroku. Zostawcie też koniecznie łapkę w górę, wtedy wiem, jakich filmików chcecie więcej i jakich filmików robić więcej. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!